Dobry wieczór. Witam na kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Cyfrowego Rodzica, na kolejnym webinarze. Miesiąc temu rozmawialiśmy o FOMO, o odłączeniu. Dzisiaj kolejny temat sextingu i temat ryzykownego zachowania dzieci w sieci. Cała Akademia Cyfrowego Rodzica, która działa, która powstała dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Akademią NASK, mówi o zachowaniach ryzykownych, o tym, że czasami nasze dzieci, ale także my, nie do końca mamy świadomość tego, co kryje się w sieci. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że internet, że sieć internetowa, czy w ogóle szerzej świat cyfrowy bardzo w życiu codziennym nam pomaga, w wielu miejscach wyręcza i jest, nie wiem, źródłem, chyba tak mogę powiedzieć, szybkiego rozwoju, także dostępu do edukacji, do informacji. Natomiast czasami bywa tak, że gdzieś tam nasze pociechy albo my zagalopujemy się, wejdziemy w miejsca, w których nie jest tak różowo czy tak bezpiecznie, jakbyśmy chcieli. Dzisiaj chciałem porozmawiać o sextingu, albo nie będę tego tłumaczył, czy nie będę tego definiował, bo do tego zaprosiłem dwie ekspertki, panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Małgorzatę Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Oraz drugim gościem jest Anna Kwaśnik, NASK, z zespołu dyżurnet.pl, zespołu, który zajmuje się reagowaniem na treści nielegalne w internecie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zwykle zaczynamy od definicji zjawiska, czy definicji tematu, natomiast dzisiaj chcę zacząć tak troszkę nietypowo od takich trochę ogłoszeń. Bardzo często państwo pytacie, czy te materiały, czy ten webinar jest gdzieś później do zobaczenia. Bardzo się cieszę z tych pytań, bo to oznacza, że te wątki, te tematy są dla państwa interesujące, a być może także chcecie państwo je gdzieś dalej przesłać komuś na przykład do zobaczenia. No więc odpowiadam tak hurtowo na te pytania. Tak, oczywiście, to wszystko jest do zobaczenia zarówno na kanale YouTube'owym Nauka to Lubię, jak i na profilu facebookowym Nauka to Lubię. Możecie państwo zobaczyć te materiały, czy ten materiał, który teraz tworzymy, ale także poprzednie spotkania, nie tylko rozmowy z ekspertami, ale także filmy wideo. Więc już wracamy w takim razie do tematu głównego, do tematu trudnego. Przed połączeniem rozmawialiśmy o tym, czy można zadawać w tych tematach, w tym temacie sextingu proste czy trudne pytania. Ja myślę, że to nie jest kwestia pytań, tylko kwestia odpowiedzi, bo rzeczywiście one mogą być trudne. Szanowne panie, czym jest sexting? Sexting jest zjawiskiem, to jest wyraz, który powstał z połączenia dwóch słów, seks i tekst, czyli jest to słowo nawiązujące, jest to tekst o seksie, ale myślę, że znaczenie słowa sexting bardzo się zmieniło, bo to nie są tylko treści, czyli wiadomości pisane, przesyłane, ale to mogą być filmy, to mogą być zdjęcia, to mogą być różne inne materiały, a związane jest to z tym, że bardzo zmieniła się nasza komunikacja. Dzięki różnym portalom i sieci, która jest właściwie wszechobecna, dostępna, z której wszyscy korzystamy, ta komunikacja i to przekazywanie wiadomości może być bardzo szybkie, bardzo odległe. To, co jest niebezpieczne w sextingu, to wysyłanie wiadomości, zdjęć, treści o charakterze seksualnym może być skierowane, jak raz wejdzie do sieci, to już trzeba mieć taką świadomość, że zostaje tam na zawsze i osoby, które korzystają z sieci, właściwie mogą tą wiadomość przeróżnie kierować i może się ona dostać
w różne inne niebezpieczne sfery do innych ludzi. Także Pani profesor, to już trochę zjawisko... o konsekwencjach. To już to o konsekwencjach. Tak, My o konsekwencjach porozmawiamy za chwilkę, bo w zasadzie to, o czym pani przed chwilą powiedziała w ostatnim zdaniu, to dotyczy totalnie wszystkich tematów, o których mam wrażenie, już rozmawialiśmy, jeszcze będziemy rozmawiali w ramach Akademii Cyfrowego Rodzica. Nie mamy świadomości tego, że raz przekazana informacja, mówiąc informacja, mam na myśli także zdjęcie, może jakieś dźwięki, jakiś film, to już tam zostanie na zawsze. Niezależnie od tego, czy treść jest jakoś związana z tematami seksualnymi, czy nie. Zanim jednak do tych konsekwencji, jaka jest skala tego zjawiska? Bo z definicji, którą pani przed chwilą podała, wynika, że sextingiem także jest na przykład przesłanie jakiegoś, nazywamy, nie wiem, mówimy jakiegoś pieprznego dowcipu na przykład. I samo w sobie, czy za każdym razem przekazanie takiej informacji o podtekście seksualnym, nawet lekkim, czy to jest coś złego, czy to jest coś nagannego i czy to jest coś, co może nas, czy nasze dzieci wpędzać w kłopoty? Ja bym powiedziała tak, że sexting jest związany z seksualizacją. Jest to pewna jego forma. Natomiast powiedziałabym jedno zdanie. Za każdym razem, kiedy młody człowiek, w ogóle ktokolwiek, stara się umieścić czy jakiś dowcip, czy jakiś film, czy zdjęcie o treści seksualnej bądź erotycznej, to musi sobie zadać takie pytanie, a tym bardziej, jeżeli to jest człowiek niepełnoletni, młody, czy takie pytanie zadałby siedząc face to face, albo czy taki film posłałby, czy takie zdjęcie pokazałby na przykład swoim rodzicom, albo swojemu wychowawcy, albo komuś ze starszych. Ja bym tak powiedziała. Natomiast no, są bardzo różne typy sextingu, tak? Gdybyśmy poszli dalej, bo jest to wymiana pewnych treści erotycznych. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, jeżeli ja posyłam swoje zdjęcie w kostiumie kąpielowym, tak, to przecież ktoś może mnie zobaczyć na basenie, na plaży. No tak, tylko basen i plaża to jest miejsce, gdzie ludzie raczej chodzą w kostiumie kąpielowym. Natomiast jeżeli ktoś wysyła swoje zdjęcie z warunków domowych, tak, a jeszcze w różnych pozach, no to należy się zastanowić, jaki to będzie miało wydźwięk i czemu to ma służyć. I tak jak mówimy o sextingu, to tak naprawdę badania ujawniły, że są 3 typy sextingu. Jest to albo wymiana treści erotycznej pomiędzy partnerami, 2 partnerami, albo partnerami, którzy pozostają w związku, albo pomiędzy partnerami, którzy nie są w związku, a mają zamiar być w związku, albo między takimi, którzy nie są w związku, ale swoje zdjęcia udostępniają wszemi wobec, albo między takimi osobami, które zamierzają być w związku i takie wysyłanie treści, zdjęć, filmów, wiadomości o treści erotycznych ma jak gdyby jeszcze podniecać i być pewną grą wstępną. Tych badań dotyczących sextingu jest bardzo dużo. Tak samo jak osoby, które są zaangażowane w procedurę, również są 4 typy tych osób. Pierwszy rodzaj tych osób to są tak zwane non-sexters. To są osoby, które nie angażują się w sexting, czyli one nie wysyłają wiadomości o treści erotycznych żadnych, ale bardzo chętnie je odbierają i podglądają. Receivers to są ci, którzy są odbiorcami wszystkich wiadomości, informacji o treści erotycznej. Senders to są ci, którzy tworzą te wiadomości i przesyłają je, na przykład w sieci. I two-way sexters, czyli to są osoby, które i aktywnie
tworzą i wysyłają zdjęcia czy wiadomości o charakterze erotycznym. Ta czwarta kategoria to jest taka, która nie tylko wysyła, ale również tworzy nowe. Pani profesor, tutaj na sekundkę bym postawił kropkę, bo rzeczywiście mam wrażenie, że dosyć dobrze, przynajmniej tak wstępnie, żeśmy to zdefiniowali. Pani wspominała, no właśnie, o temacie kogoś, kto wysyła swoje zdjęcie, na przykład w stroju kąpielowym. Pani Anno, czy da się postawić granicę, gdzie jest sexting, a gdzie go nie ma? Czy to jest kwestia totalnie płynna kontekstu, otoczenia i tak naprawdę być może mówimy o czymś, czego absolutnie nie da się zdefiniować? Ja na samym początku może chciałabym podkreślić, że gdy mówimy o sextingu wśród osób dorosłych, to owszem, jest on niebezpieczny, ale pamiętajmy, że tu się skupiamy głównie na dzieciach, głównie na młodzieży i rzeczywiście zjawisko sextingu, które dotyka tych najmłodszych czy nastolatków, jest bardzo niebezpieczne. Tak samo zapytał Pan o zdjęcia, czy możemy postawić granicę, kiedy które zdjęcie jest sextingowe, a kiedy nie jest. Tak naprawdę zdjęcie materiałem sextingowym, bo również to może być czy filmik nagrany, czy nawet taki pokaz na żywo, co się dzieje. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to już jest sexting, czy to jest zwykłe zdjęcie z plaży. W naszej opinii, jeżeli jest to zdjęcie, które ma, czy materiał, który ma na celu pobudzić seksualnie, czy wzbudzić jakieś podniecenie u odbiorcy, to dopiero wtedy możemy mówić o sextingu. Gdy mówimy o dzieciach i o nastolatkach, zwłaszcza o nastolatkach, pamiętajmy, że jest to taki okres w ich życiu, kiedy zaczynają się pierwsze związki, pierwsze miłości, zaczynają się pierwsi partnerzy, pierwsze partnerki i rzeczywiście ten sexting się pojawia i rzeczywiście ten sexting może być bardzo niebezpieczny, ale trudno jednoznacznie powiedzieć, które zdjęcie jest ok, a które nie jest. Okej, no ale to w takim razie, jeżeli tak trudno jest zdefiniować cały proces, czy powiedzmy zjawisko, no to jak z nim walczyć? Pytam na przykład jako rodzic, no mam świadomość pełną, mając chociażby Instagrama, że bardzo trudno jest znaleźć nie sextingowe zdjęcie na przykład influencerki, która bardzo chętnie i bardzo często fotografuje siebie nie tylko w sytuacjach, które mógłbym nazwać dwuznacznymi, ale także w stroju, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, że ta osoba chce się pokazywać w kontekście mocno erotycznym, bo ma doskonałą świadomość tego, że przecież wtedy więcej osób ją zobaczy, kliknie, polubi czy udostępni. Myślę, że to jest mocno związane ze zjawiskiem seksualizacji, o którym wcześniej wspomniała Pani profesor, ponieważ jest ono gdzieś tam mocno zakorzenione w naszej kulturze, gdzieś tam ono się mocno przedarło do naszego świata i niestety jest obecne niemalże w każdym takim aspekcie naszego życia. Dotyka nie tylko nas starszych, ale przede wszystkim dzieci i młodzież, zwłaszcza młodzież i osoby młode, które są mocno podatne na to, co jest modne, na to, co jest trendy i na to, co gdzieś tam jest popularne i niestety też wszystkie influencerki, ale również mężczyźni influencerzy mocno budują na tym gdzieś tam swoją karierę, swoją tożsamość i niestety bardzo często pokazując siebie właśnie w takich czy dwuznacznych sytuacjach, czy w takim, powiedziałabym nawet seksualnym kontekście, gdzieś niestety, ale na takich rzeczach budują swoją popularność, budują swoje dobre imię. I niestety myślę, że to mocno negatywnie wpływa na młode osoby, które również gdzieś tam w przyszłości chcą być influencerami, instagramerkami i gdzieś tam niestety jest taki trend wśród młodych osób, żeby promować siebie, promować swoją nagość, promować siebie wręcz w takich sytuacjach intymnych i prywatnych. Dobrze, ale to w takim razie doszliśmy do punktu, o którym mówiąc szczerze myślałem najbardziej zaczynając nasze spotkanie i mówiąc, że to jest temat bardzo trudny, dlatego że słowo seksualizacja, ono pojawia się często na przykład w środkach masowego przekazu w kontekście
nie wiem, staram się być bardzo delikatny, więc powiem to w ten sposób, kiedy opisujemy na przykład kogoś o bardzo konserwatywnych poglądach i mówimy to w takim kontekście lekko prześmiewczym, kogoś, kto widzi w każdym obrazku, w każdej wiadomości tą jakąś mityczną seksualizację, a tak naprawdę nic takiego nie ma miejsca, przesadzamy i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy panie jakby podzielą mój pogląd, ale ja mam często wrażenie, że osoby, które mówią o seksualizacji, są gdzieś spychane na margines właśnie jakiejś takiej totalnej konserwy. To na pewno nie pomaga w definiowaniu tego zjawiska. Jaki jest pani pogląd na ten temat? Jeżeli mogę, to ja bym zaczęła od tego, że seksualizacja wiąże się w ogóle z seksualnością i człowiek jest istotą seksualną od momentu narodzin do śmierci. I powiedziałabym tak, są takie okresy w życiu człowieka, gdzie ta popędowość ma bardzo duże znaczenie. Na przykład w okresie dorastania, adolescencji, wtedy kiedy jest chociażby burza hormonalna, skok pokwitaniowy ze wszelkimi biologicznymi skutkami dojrzewania. Wtedy zainteresowanie tą sferą, czyli to są właśnie nastolatki, jest największe. I teraz uważam, że tak, sexting, czy w ogóle seksualizacja, to jest postrzeganie swojej atrakcyjności przez atrybut, którym jest moje ciało. Ciało, wygląd tego ciała, tak? Czyli pokazać to ciało półnagie, nagie, żeby było atrakcyjne. W moim przekonaniu dorośli i sposób rozmowy z młodym człowiekiem powinni tak zachęcić młodego człowieka, żeby młody człowiek skupił się na możliwościach swojego ciała. Czyli żeby wylansować pewne zaangażowanie w sport, bo wtedy jak gdyby nastąpi przeformułowanie i atrakcyjność danej osoby będzie mierzona pewnymi osiągnięciami. Natomiast to, o czym mówił pan redaktor, czy ludzie, którzy mówią o seksualizacji, są postrzegani jako konserwatywni? Myślę, że tak, ja się w pełni z panem zgadzam. Dlatego, że zadziało się coś takiego, że w ogóle nie mówi się o intymności. Spójrzcie państwo, my rozmawiamy o temacie sextingu, seksualizacji, czyli my mówimy o rzeczach, które normalnie kiedyś rozgrywały się w alkowie, były rzeczami intymnymi. Teraz nie ma intymności. Teraz nagość, teraz seks, teraz treści erotyczne są wystawione do publicznej wiadomości. Proszę państwa, przygotowując się do tego programu, sama weszłam na strony młodych ludzi, gdzie młodzi ludzie wypowiadają się na temat sextingu. Słuchajcie, nastolatkowie piszą, że sexting jest bezpieczną formą, że jest to pewnego rodzaju gra wstępna, a z drugiej strony od tego nie można zejść w ciążę, ani niczym się zarazić. A w końcu to nie jest nic złego, jeżeli pokaże się trochę rozebranego ciała. Mówiąc o tych konserwatywnych poglądach, ja mam na przykład na myśli o dyskusję, w jakiej uczestniczyłem nie tak dawno temu publicznie, chociaż przez internet, gdzie ktoś powiedział, że próbował czy przeglądał seriale dla młodzieży na jednej z dużych, bardzo dużych, o ile nie największych platform VOD i w zasadzie nie znalazł ani jednego serialu, w którym wszystko nie obracałoby się wokół seksu. Ktoś inny odpisał, no jak ktoś już jest stary i tak konserwatywny jak ty, to wszędzie widzi ten seks, a tak naprawdę przecież nie dzieje się kompletnie nic, co nie działoby się w naszych czasach to była osoba podobna wiekiem, więc w czasach przedinternetowych. No więc ja mam wrażenie, że jednak działa to trochę inaczej i wygląda to trochę inaczej niż w naszych czasach przedinternetowych i zgadzam się z tym, że temat seksu jest tematem kluczowym przy
dla większości przekazów kierowanych do ludzi młodych, mówiąc młodych, nie mam na myśli 25+, tylko mam na myśli 11, 12 czy 13. Nie zapytam, skąd się to bierze, bo doskonale wiem, skąd się to bierze. Pani profesor trochę odpowiedziała. No, młodzi ludzie są tymi tematami mocno zainteresowani, więc też chętnie oglądają tego typu przekazy, na przykład filmy. Ale co my, rodzice, mamy z tym zrobić? Ja, jeżeli mogę powiedzieć jeszcze, to myślę sobie, że każdy dorosły, a rodzic musi być bardzo odpowiedzialny i dać swojemu dziecku poczucie bezpieczeństwa w każdym wymiarze. I tak jak mówiłam o seksualności z dzieckiem, należy rozmawiać i nie bać się tych rozmów. Mówić ładnym językiem, bardzo zrozumiale, na pewno na pytania 5-latka odpowiadać szczerze, zgodnie ze swoją wiedzą i z prawdą, z pewnymi faktami i podobne tematy podejmować z nastolatkami. Bo proszę Państwa, jeżeli my dorośli, jeżeli rodzice nie rozpoczniemy rozmowy z rodzicami na temat, ze swoimi dziećmi na temat seksualności i na tym, że pewne zachowania i pewne zmiany w organizmie są normą, fizjologią i niczym złym, to nasze dziecko będzie szukało takich informacji w sieci od kolegów i będzie z kolegami wymieniało swoje doświadczenie i swoją wiedzą, która może nie być poparta żadnymi rzetelnymi informacjami. Więc ja bym od tego zaczęła. Pani Anno, pani pracuje w zespole, który jest taką karetką pogotowia, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, w sieci. No, nikt nie zgłasza przecież, że w serialu, który oglądają miliony, pojawiają się takie wątki. Jak Państwo definiujecie, dalej pytam o ten kontekst seksualny, treści, które są niebezpieczne dla młodego człowieka od tych, które są bezpieczne? Tak naprawdę treści niebezpieczne, tutaj może się skupię przede wszystkim na tym, które krążą wokół seksualności, wokół pornografii, o której gdzieś ciągle jest głośno, gdzieś się ciągle mówi. Tak naprawdę wszystkie treści, które dotyczą właśnie tej sfery seksualnej, dotyczą intymności, pornografii, mogą być dla młodego człowieka niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli nie zostanie on odpowiednio przygotowany, czy to przez rodziców, czy przez nauczycieli, czy tak naprawdę z obydwu tych stron. Pani profesor dużo tutaj zahaczała o tym, że powinniśmy rozmawiać z młodymi osobami o seksualności. Tutaj może nawiążę do edukacji seksualnej, o której też ciągle gdzieś jest głośno i ten temat jest bardzo drażliwy w wielu kręgach, ale pamiętajmy, że młode osoby gdzieś tymi tematami były i są zainteresowane i my w naszej opinii mamy takie trochę poglądy, że obecnie przechodzimy swego rodzaju rewolucję seksualną, kiedy mówienie o seksie, o intymności, pokazywanie swojego nagiego ciała jest na swój sposób modne i gdzieś tam popularne i ja wiem, że nam dorosłym może jest być trochę ciężko się do tego przekonać, jakoś się do tego odnieść, ale niestety musimy trochę spróbować zrozumieć osoby młode, dlaczego one to robią, dlaczego szukają takich treści, dlaczego gdzieś tam dlaczego są zainteresowane tak mocno w tym temacie i przede wszystkim nie bać się z nimi rozmawiać, bo niestety my dorośli często popełniamy ten błąd, że gdy przychodzi do nas dziecko, czy młodsze, czy starsze, czy nastolatek i próbuje podjąć tematy związane z seksualnością, z intymnością, z seksem, ze współżyciem, niestety, ale gdzieś uciekamy i gdzieś nie potrafimy z nimi rozmawiać, a jest to bardzo złe rozwiązanie, ponieważ tak jak już wspomniała pani profesor, młode osoby później uciekają do internetu i różnych odpowiedzi na różne pytania tak naprawdę szukają w sieci, a niestety z różnym skutkiem i niestety często natrafiają na treści, które tak naprawdę w żaden sposób nie przedstawiają takiego realnego życia i w żaden sposób nie przedstawiają tego realnego życia intymnego i niestety gdzieś uczą się na mocnych treściach pornograficznych, które tak naprawdę mogą bardzo negatywnie na nich wpływać i mogą gdzieś tam bardzo niekorzystnie wpływać na ich rozwój, czy nawet na późniejsze życie dorosłe.
Mówi pani modne i popularne, to pokazywanie siebie od strony swojego ciała, także na przykład nagiego. Z badań, które zdaje się państwo przeprowadzaliście, wynikało, że 13% polskich nastolatków, gdzie nastolatek w tych badaniach to także 15-letnie, no w sumie jeszcze dziecko przecież, 13% polskich nastolatków rozsyła swoje nagie zdjęcia no innym, tak, wrzuca do internetu, mówiąc kolokwialnie. Mówi pani modne i popularne, ale dlaczego niebezpieczne? Pomijam już kwestię tego, że to tam zostaje na zawsze i później można być szanowanym obywatelem, człowiekiem, który awansuje, może człowiekiem, który no, chce jakąś pozycję zawodową zdobyć, albo po prostu tatą, mamą dzieci i nagle to wypływa. Pomijam to, bo to wydaje mi się jest dość oczywiste, czy powinno być dla większości z nas. Dlaczego w tej warstwie psychologicznej dla dziecka niebezpieczna jest epatowanie swoimi zdjęciami nagimi, oglądanie nagich zdjęć chociażby kolegów, koleżanek? Może ja od razu dodam też, że w ogóle zjawisko, o którym rozmawiamy, też zjawisko sextingu, wysyłania gdzieś tam swoich nagich, intymnych materiałów, w naszej opinii jest zdecydowanie większe niż to 13%, które wyszło w badaniu. My czasami prowadzimy warsztaty dla młodzieży i czasami odzew taki, bez takiego konkretnego badania, prawda, że dostaje uczeń ankietę i ją wypełnia, odzew był zdecydowanie większy i rzeczywiście uczniowie przyznają się do tego, że takie zdjęcia wysyłają i jest to dla nich normalne, ale też powiem z doświadczenia swojego zespołu, że treści, które do nas trafiają, zgłoszenia, które do nas trafiają, pokazują, że niestety, ale to zjawisko jest bardzo duże i niestety może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Już nawet nie mówimy o tych gdzieś tam w przyszłości, ale co bardzo ważne i co z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia zespołu Dyżurnet.pl jest niezwykle gdzieś tam trudne i bardzo niebezpieczne, to my zawsze podkreślamy to, że bardzo często takie treści mogą trafiać do galerii osób o skłonnościach pedofilskich i mogą być wykorzystywane w bardzo różny sposób. I to z naszego punktu widzenia, może to nie jest psychologiczna konsekwencja, ale gdzieś w naszej opinii jest to takie mocno uderzające i to jest takie gdzieś tam mocno niebezpieczne, że tak naprawdę młodzi nie zdają sobie z tego sprawy, że takie zdjęcia po prostu mogą być wykorzystywane przez takie osoby. I to jest główny taki gdzieś tam nasz przekaz, że to może być bardzo niebezpieczne. Co więcej, może prowadzić do nawiązywania bardzo niebezpiecznych kontaktów online'owych, które gdzieś tam mogą doprowadzić w przyszłości czy do wykorzystania seksualnego, czy do szantażu, czyli do zjawiska sextortion, o którym Państwo mogą poczytać w naszych publikacjach, a być może gdzieś tam jeszcze wspomniemy o tym podczas dzisiejszego spotkania. Więc myślę, że to są takie mocne gdzieś tam z naszej strony argumenty i to są takie gdzieś tam mocno alarmujące rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, gdy mówimy młodym osobom o nieprzesyłaniu sobie takich treści. Pani profesor, ten wątek psychologiczny, który wydaje mi się też bardzo istotny. Jak pani na to jako psychoterapeuta patrzy? Ja bym powiedziała tak, bo ja mam trochę zamieszanie, jak słucham naszej dyskusji, bo my mówimy tak o seksualizacji, o sextingu i o pornografii. A to są 3 różne rzeczy. Seksualizacja jest wtedy, kiedy wartość osoby wynika z jej atrakcyjności seksualnej i z jej zachowania w stopniu, które seksualne są takie, które wykluczają inne cechy. Sexting to jest tylko przekazywanie albo aż przekazywanie wiadomości o treści seksualnej, erotycznej, zdjęć, filmów. I jest jeszcze pornografia, gdzie jest oglądanie różnych aktów seksualnych. I teraz ja bym powiedziała tak, to są 3 różne rzeczy. I te 3 różne rzeczy z punktu widzenia podejścia do dziecka w różnym wieku, głównie do nastolatka, powinno być bardzo różne. Po pierwsze, jeżeli byśmy mówili o seksualizacji, to jeżeli będzie młody człowiek patrzył na siebie i oceniał swoją atrakcyjność przez atrakcyjność swojego ciała, to będzie ciągle niedowartościowany, bo będzie dążył do jakiegoś ideału, a ideałów
nie ma. Ideały nie istnieją na całe szczęście. Wszyscy jesteśmy omylni i popełniamy błędy. W związku z tym seksualizacja będzie rodziła pewne zaburzenia, pewne odchylenia emocjonalne czy psychiczne. Mam na myśli o wszelkich formach zaburzenia odżywiania, jak również zaburzenia z kręgu depresyjnego czy zaburzeń afektywnych. Jeżeli byśmy mówili o sextingu, to, co jest niebezpieczne, wtedy, kiedy młody człowiek wyśle swoje roznegliżowane zdjęcie, to może być wstępem na przykład jeżeli jest para, dziewczyna podoba się chłopakowi, chłopak dziewczynie i posyła swoje zdjęcie, powiedzmy topless, swojemu nastoletniemu koledze. Po czym związek ich się rozpada, co w tym wieku jest dosyć częste, i on zemści się i postanawia to zdjęcie opublikować w sieci jako zemstę i wtedy może wykorzystać to przeciwko tej dziewczynie. Mało tego, udostępnia na różnych portalach i zaczyna się w pewien sposób dla tej młodej dziewczyny straszny czas, kiedy szkoła, koledzy, koleżanki widzą jej roznegliżowane zdjęcie. I to jest problem dla tej młodej kobiety, to jest tak i dla tej młodej dziewczyny, dorastającej kobiety, kiedy ona może nawet, słuchajcie Państwo, targnąć się na własne życie, bo to będzie dla niej taka olbrzyma bariera seksualna. I porno, oglądanie filmów porno, czy oglądanie różnych tekstów porno, wiąże się z tym, że młody człowiek natychmiast jeszcze nie rozpoczął życia seksualnego, powiedzmy jest po inicjacji, bo teraz ta inicjacja według najnowszych badań to jest 15 plus, 15,3, 15,5 lat, a myślę, że ona być może, że się obniży jeszcze w najbliższym czasie, to tak naprawdę będzie miał takie poczucie, oglądając strony porno, że nigdy nie dorówna, nie może, nie wie, co znaczą pewne tam przedstawione obrazy. Ja myślę sobie, że to są 3 tematy, które są sobą bliskie, ale tak naprawdę są zupełnie różne. Ja też jestem ciekawa, co pani Anna na ten temat sądzi, bo to są badania, które właśnie prowadzi zespół, w którym pani Anna pracuje. Już oddajemy głos pani Annie, ale jeszcze tylko dwie sprawy. Pierwsza, oczywiście ja o tym nie wspomniałem, ale to już jest jakaś tradycja naszych spotkań, więc uznałem, że może nawet nie muszę. Bardzo Państwa proszę o zadawanie pytań. Te pytania, które ja zadaję, one mi się pojawiają z boku, to nie są pytania tylko moje, ale także pytania Państwa. I sprawa druga, te 3 tematy rzeczywiście, one się na siebie nakładają, czasami pomiędzy nimi jest związek przyczynowo-skutkowy, jedne bardziej nakręcają zachowania inne i tylko dlatego ja czasami pytam o 3 te tematy, bo rzeczywiście związek pomiędzy nimi jest bardzo ścisły. I już się w takim razie teraz wyłączam i pani Anna, słucham. Mam podobny komentarz, to są 3 różne zjawiska i 3 bardzo obszerne tematy, o których tak naprawdę na każdy ten temat moglibyśmy prowadzić rozmowę na co najmniej godzinę albo i dłużej, ale rzeczywiście one gdzieś tam mocno się łączą, mocno przenikają i z naszych obserwacji, z obserwacji różnych badań, z tego nad czym my pracujemy, widzimy, że gdzieś tam seksualizacja mocno wpływa na młode osoby, na to, jak one żyją, jak one funkcjonują. O ile wpływa na nas dorosłych, to my już jesteśmy gdzieś tam ukształtowani i trochę inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy. Tak cały ten przypływ informacji, tego wszystkiego, co się dzieje chociażby w reklamach, w teledyskach, na kanałach modnych influencerek czy modnych youtuberów, bo u mężczyzn to też jest, to gdzieś mocno napędza ten taki nurt, który
gdzieś zachęca zwłaszcza młodzież do podejmowania różnych takich niebezpiecznych tak naprawdę zachowań. I też to, co pani profesor wspomniała, oglądanie pornografii przez osoby młode jest też całkiem innym tematem, bardzo szerokim, bardzo obszernym, gdzie w naszej opinii i też tak jak pokazały badania, chociażby przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pokazują, jak bardzo oglądanie pornografii negatywnie wpływa na młodego człowieka i jak poważne i negatywne konsekwencje może przynieść, chociażby to, że młode osoby gdzieś tam później mają trudność w budowaniu normalnej relacji, mają trudność z budowaniem normalnego związku, ale też tak jak pokazują badania, gdzieś tam są bardziej otwarte na różne zachowania seksualne ryzykowne, jak również pokazuje to, że osoby, które oglądają pornografię, które mają styczność z tą pornografią, są bardziej odważne i częściej wysyłają swoje nagie, intymne zdjęcia. I tutaj nie mówię już o zdjęciach z plaży, nie mówię tylko o zdjęciach topless, ale mówię tutaj o bardzo odważnych zdjęciach, czy nawet mówię tutaj o filmach, na których osoby młode się masturbują i przekazują te materiały dalej. I niestety to, co się dzieje w internecie, to, co jest tak mocno dostępne i tak naprawdę wejście na treści pornograficzne, czy na strony, na których można gdzieś tam kogoś zapoznać przez internet i wymieniać się takimi materiałami, są ogólnodostępne i tutaj naprawdę nie potrzeba być nie wiadomo jakim hakerem, żeby wejść na takie strony, bo tak naprawdę wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i wejść. Więc ja myślę, że to jest bardzo istotne, że rzeczywiście te zjawiska są bardzo różne, ale gdzieś one mocno ze sobą są związane, mocno ze sobą przenikają i to wszystko, co się dzieje, mocno negatywnie wpływa na młodych ludzi i młode osoby gdzieś tam podejmują takie ryzykowne zachowania online o charakterze seksualnym, które mogą w przyszłości i wiązać się z różnymi konsekwencjami, pomijając te, co wymienił pan redaktor, tak, że tam będziesz rodzicem, możesz mieć trudność ze znalezieniem pracy, ale tak naprawdę bardzo poważne konsekwencje w takim rozwoju psychicznym, społecznym, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się zadzieje z treściami, które wrzucimy do internetu, które prześlemy komuś i niestety bardzo różnie się to odbija na młodych osobach i niestety jest to bardzo niebezpieczne, tak samo jak to, że ciągle obniża się gdzieś tam wiek inicjacji seksualnej. Pamiętajmy, że w Polsce przyzwolenie jest od 15 roku życia. Tutaj badania, na szczęście pani profesor powiedziała, że jest to jednak to już po okresie przyzwolenia, co dalej jest mocno niebezpieczne, ponieważ tak jak sami państwo wiecie, gdzieś tam zdajecie sobie z tego sprawę, no osoba, która ma 15 lat, w naszej opinii być może narządy płciowe ma już rozwinięte i rzeczywiście biologicznie być może jest gotowa do podjęcia współżycia, tak w naszej opinii gdzieś ten rozwój emocjonalny, taki psychiczny, to jeszcze jest za wcześnie i w naszej opinii to też gdzieś ten wiek powinien być przesunięty i powinno być trochę inaczej, że osoby mające 15 lat raczej nie są gotowe na podjęcie inicjacji seksualnej. Zaraz jeszcze o to dopytam i panią profesor, i pani Anno. Chciałem jeszcze tylko nawiązać do pytań. No widzę, mam też informacje od osób moderujących, że temat wywołuje ogromne emocje. Jest całkiem sporo młodych ludzi, którzy chętnie trolują, hejtują. Dajcie sobie spokój, to jest wszystko moderowane. Wasze głupie komentarze tak czy inaczej nie pojawią się publicznie, więc szkoda może waszego czasu. Pani profesor, pani Anno, mówicie panie, używając, czy jakby opowiadając o tym wszystkim, mówicie panie, to może obniżyć jakieś poczucie własnej wartości, to może spowodować problemy w budowaniu związku w przyszłości. Chciałem zapytać, czy to może, czy to być może, czy to już jest obserwowane, czy to jest jakoś mierzalne, jaka jest skala nie tyle samego sextingu, czy przesyłania nagich zdjęć, czy przesyłania, nie wiem, historii mniej lub bardziej wymyślonych ze swoich podbojów miłosnych, o to nie pytam, bo to jest jakoś tam zmierzone, tylko jaka jest odpowiedź tych młodych ludzi, ich psychiki, ich mózgu, tego jak się zachowują. Pani profesor, czy pani obserwuje już problemy pani jako terapeutka, czy to dalej jest tylko być może kiedyś się to pojawi?
Ja bym tutaj rozgraniczyła dwie rzeczy. Ja jeszcze chciałabym jedną rzecz skomentować, mianowicie, że mówimy tutaj o tym, że ja widzę coś takiego, że trochę dzieje się coś takiego, że obecna kultura, która szerzy się coraz bardziej, jest pewną kulturą narcystyczną, czyli jest taką kulturą nastawioną na siebie, na sukces, na promowanie siebie pod każdym względem. Ale młody człowiek, który na przykład swoje zdjęcia nagie, półnagie, czy takie, które afirmuje jego ciało, nagość wysyła do sieci, to myślę sobie, że tutaj trzeba sobie zadać takie pytanie i z młodym człowiekiem na ten temat szczerze porozmawiać, nie krytykując go, ale czy jemu się nie mylą niektóre rzeczy, bo ja mam wrażenie, że seks i nagość myli się niektórym osobom z bliskością. Tak, że to, co może za tym stać, to poczucie bezpieczeństwa, bliskości, zrozumienia, że tego brakuje młodym osobom. To jest jedna rzecz. I Ale druga, brakuje bliskości z rodzicami, z rówieśnikami, z kim? z drugą osobą, być może z rodzicami, być może z rówieśnikami, bo przecież zobaczcie Państwo, co się dzieje. Teraz badania pokazały, w momencie, kiedy jest COVID, tak, bardzo duże badania były prowadzone ankietowe w sieci i wiecie, czego się najbardziej boją młodzi ludzie? Nie boją się choroby, tylko boją się samotności. Tego, że nie mają kontaktu z drugim człowiekiem. Natomiast jak się obserwuje młode osoby, nastolatki, to one siedzą obok siebie na ławce, ale nie rozmawiają z sobą. Każdy wysyła do siebie w sieci wiadomości i każdy czyta w swoim telefonie, co ten drugi napisał. Więc myślę sobie, że trochę to jest tak, że za mało jest tego kontaktu face to face. Za mało jest takiej bliskości. Osobiście miałam nadzieję, że COVID to zmieni. Że COVID to zmieni, że za tym zatęsknimy. Ale nie wiem, czy tak się stało. Pani Anno, chciała Pani coś powiedzieć? Tak, proszę koniecznie włączyć się, tak? Tak, myślę, że gdyby rozmawiamy o COVID-zie i o tym, co tak naprawdę się zadziało z naszym życiem społecznym, z naszymi relacjami, to zarówno my dorośli, myślę, że mocno odczuliśmy to odcięcie i to zamknięcie, to dzieci i nastolatki również. Nasz zespół jest w takim międzynarodowym stowarzyszeniu In Hope i my gdzieś tam wymienialiśmy się tym, co się dzieje na świecie, tym, co się dzieje w danym kraju, w danym państwie. I niepokojące jest to, że większość hotline'ów, podobnie jak i nasz zespół, gdzieś tam zauważyliśmy, że znacznie zwiększyła się aktywność osób, które zachęcają dzieci i młodzież do wysyłania takich zdjęć i rzeczywiście gdzieś tam widzieliśmy, że tych zdjęć, tych zgłoszeń, które dotyczą takiego, że najpierw, że moje dziecko wysłało komuś zdjęcia, czy dziecko się zgłasza z problemem, rzeczywiście było trochę więcej i może warto teraz byłoby też przegadać ten temat, co zrobić, jak rozmawiać z dzieckiem, kiedy te zdjęcia wypłyną, zwłaszcza teraz, kiedy wielkimi krokami podobno nadchodzi nowa fala i nie wiadomo, czy znowu nie zostaniemy zamknięci w domach i czy znowu gdzieś wszystkie nasze relacje się nie przesuną do sieci. I może fajnie, jakbyśmy przegadali też ten temat, co zrobić z młodymi, aby gdzieś te ryzykowne zachowania, które podejmują, zwłaszcza te, które gdzieś tam dotykają sfery intymnej, seksualnej, żeby wiedzieć, jak z nimi rozmawiać, bo przed nami dorosłymi myślę, że jest ogromne wyzwanie, zwłaszcza, że z nami nikt nie rozmawiał o tym, jak rozmawiać z młodymi osobami, to może być dla nas bardzo trudne, więc myślę, że to jest też taki ważny punkt tej rozmowy, jak gdy nawiązaliśmy do COVID-a i tej samotności, że dzieci i młodzież są pozostawione gdzieś same sobie i tak naprawdę tutaj alarm do nas wszystkich, do dorosłych, tak zwróćmy uwagę na to, co nasze dzieci w tym momencie będą robiły w sieci. Czytam różne komentarze i pytania, które do nas padają i rzeczywiście gdzieś jest komentarz, że niestety my rodzice często też robimy tak, że na pewno moje dziecko tak się nie zachowuje, to na pewno nie dotyczy mojego dziecka. Tak. A niestety my dorośli zapominamy czasami o dziecku, zapominamy o tym, że dziecko ma telefon i że dziecko gdzieś tam zajmuje się samo sobą
i niestety gdzieś te treści firmy powstają, gdzieś trafiają do sieci i niestety później różnie się z nimi dzieje i tak myślę, że to samo. Drogie panie, no to ja zadam jeszcze raz to samo pytanie, które Tak, ja zadawałem jeszcze chciałam wcześniej. dokończyć. Tak. Czy to Mhm. się pojawia już w praktyce terapeutycznej, te problemy, o Mhm. których panie wspominałyście, że one mogą się pojawić, to znaczy my czekamy albo czekamy, no nie chcemy doczekać, ale spodziewamy się, że wcześniej czy później te problemy wypłyną, czy one już wypływają? I tu szczególnie pytanie do pani profesor i prośba o taką żołnierską odpowiedź, czy pani w praktyce terapeutycznej już spotyka się z tymi problemami, o których pani tutaj mówicie? Ja bym powiedziała tak, że my z problemami sextingu, seksualizacji bezpośrednio nazwanych nie. Ale proszę pamiętać, że jako psychiatra dzieci i młodzieży pracuję z młodym człowiekiem, z adolescentem i są zaburzenia psychiczne. Ja myślę o zaburzeniach afektywnych, hypomaniakalnych, maniakalnych, kiedy to zainteresowanie seksem, zainteresowanie czy swoją seksualnością, czy takie odhamowane zachowanie w sposobie bycia, w sposobie malowania się, ubierania może być oznaką rozwijających się zaburzeń afektywnych. Z drugiej strony czasem takich zaburzeń depresyjnych, ale takich depresyjnych zaburzeń zachowania. Tam, gdzie są przeróżne właśnie zachowania takie, które będą na przekór wszelkim normom i wszelkim zasadom, które głoszą dorośli. Pan mnie zapytał o to, jak w takim razie, jak u dziecka zauważyć takie objawy. Proszę Państwa, nie ma takiego jednego objawu, czy nie ma takiej jednej prostej odpowiedzi. Z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że każda zmiana zachowania dotychczasowego dziecka, czyli jeżeli mamy dziecko dobrze się uczące, chodzące do szkoły, właściwie nie sprawiające jakichś większych kłopotów, nagle przestaje się kontaktować z rówieśnikami, przestaje chodzić do szkoły, nie chce wychodzić z pokoju, jego zachowanie jest zupełnie inne niż do tej pory, to musi zawsze wzbudzić nasz niepokój. Bo spójrzcie Państwo, jak bardzo trudno w ogóle o seksualności rozmawiać dorosłym, ładnym, dojrzałym językiem. Już pani Anna mówiła, jak czasem rodzice mają problem na temat seksualności rozmawiać ze swoim dzieckiem. Natomiast dziecko nie przyjdzie i nie opowie nam o swoich emocjach. Ono nam pokaże swoim konkretnym zachowaniem, że coś jest nie tak. W związku z tym każda zmiana zachowania dziecka, czy jego smutek, czy zaburzenia snu, czy jego drażliwość i reagowanie nadmierne, nawet na błahą uwagę, powinno spowodować taki stop u rodzica, zastanowienie się i spokojną próbę rozmowy z dzieckiem. Pani Anno, pytanie, jedno z wielu. Jak się zachować, gdy otrzyma się taką wiadomość? Taką, domyślam się, że chodzi o materiały o podłożu erotycznym, seksualnym czy pornograficznym. To jest ważne pytanie, czy Pan mnie pyta z poziomu osoby dorosłej, czy z poziomu nastolatka, bo tak naprawdę to jest trochę inna reakcja i tak jak powiedziałam, gdzieś sexting wśród osób dorosłych, my jesteśmy dorośli, robimy co chcemy, jesteśmy odpowiedzialni trochę sami za siebie i to po prostu, to jest trochę inna kwestia. Gdyby mówiła z poziomu osoby poniżej 18 roku życia, gdyby mówiła z poziomu nastolatka, paręnaście lat temu tak było, dostając taką wiadomość, przede wszystkim, czy dziecko się do nas zgłosi, że dostało taką wiadomość, bardzo ważne jest to, żeby tego nie bagatelizować, tylko żeby porozmawiać z dzieckiem i dowiedzieć się, czy to była jednorazowa wiadomość, czy to jest ktoś, kogo dziecko zna, czy to jest ktoś, kogo dziecko poznało dopiero przez internet, bo to są bardzo ważne rzeczy, które tak naprawdę wpływają na to, jak rodzic powinien się zachować i co rodzic powinien zrobić.
i jakie działania powinien podjąć. Bo jeżeli para nastolatków, czy wątpię, że dziecko by przyszło z takim przykładem, że gdzieś tam między sobą wysyłali sobie zdjęcia i nagle chłopak mi wysłał takie: mama, co ja mam zrobić? Myślę, że raczej dziecko nie przyjdzie do nas z takim zapytaniem. Prawdopodobnie przyjdzie, jeżeli to osoba dorosła mu wysłała takie zdjęcia, kiedy zaczęła mu wysyłać takie zdjęcia, albo kiedy zaczęła prosić o te zdjęcia. To bardzo Albo ważne wtedy, jest to, kiedy nagle znajdzie swoje zdjęcie na jakimś Tak. portalu, o czym wspominała pani profesor, Tak. że ktoś Tak. dla kawału albo pokazał, nie wiem, kolegom, koleżankom, to gdzieś wyciekło. Jasne. Ktoś pisze tak, ja się z tym zgadzam, dzieci w pewnym wieku nie da się upilnować. Wspominały panie o tym, że jak destruktywna dla mózgu, dla psychiki, dla emocji młodego człowieka jest pornografia. Istnieją dzisiaj metody cyfrowe, czy powiedzmy programy, aplikacje, które pozwalają założyć kłódkę na pewne treści, słowa klucze. Pewnie za chwilkę pojawią się takie, które będą rozpoznawały obrazy. Czy panie, i to jest pytanie i prośba o szybką odpowiedź, ponieważ czas już nam biegnie mocno, czy panie jesteście zwolenniczkami zakładania takich blokad i zabraniania nie tylko jakby w słowie, ale także w czynie oglądania pewnych treści, czy nie? może ja zacznę, tak, bo pracujemy dużo z takimi treściami i takie aplikacje, takie narzędzia, te różne programy ochrony rodzicielskiej, filtry rodzicielskie i tak dalej, są bardzo fajnym rozwiązaniem, gdy dajemy urządzenie dla małego dziecka, tak naprawdę gdzieś tam do 8-10 roku życia, kiedy rzeczywiście chcemy ochronić dziecko przed takimi treściami. Gdy damy takie urządzenie z takimi zabezpieczeniami nastolatkowi, starszemu dziecku, to tak naprawdę my sobie strzelamy trochę w kolano, bo pokazujemy dziecku, że mu nie ufamy. Dziecko bardzo szybko przeskoczy te różne tam ustawienia i tak dalej, bo nie jest to bardzo trudne, a dzieciaki są jednak technologicznie bardzo biegłe i gdzieś tam sobie szybko radzą z różnymi rzeczami, dlatego gdy mówimy o takich zabezpieczeniach dla starszych dzieci, dla nastolatków, to tak naprawdę jedyną formą takiej profilaktyki, gdzieś tam zabezpieczenia ich przed takimi rzeczami jest tak naprawdę szczera rozmowa. I tuż przed rozmowa, dlaczego takie treści mogą być dla niego niebezpieczne i niewłaściwe, dlaczego nie powinien ich oglądać, ale również po zobaczeniu takich treści, bo dziecko, zwłaszcza dziecko i młodsze i starsze, różnie reaguje na to, jak zobaczy czy to pornografię jakąś tam z przemocą, czy jakiekolwiek inne szkodliwe treści, każdy z nas reaguje inaczej i bardzo ważne jest to, żeby jeżeli dziecko się do nas zgłosi, że widziało coś w internecie, co go zaniepokoiło, co wzbudziło u niego jakieś tam negatywne emocje, to żebyśmy o tym usiedli i porozmawiali, bo dziecko czy nastolatek może sobie nie radzić tak naprawdę z emocjami i z tym, co zobaczył i bardzo ważne jest to, żebyśmy my dorośli zadbali o jego poczucie bezpieczeństwa, żebyśmy przegadali o tym, co widział, jak się z tym czuje i żebyśmy być może, czasami może się tak wydarzyć nawet, że będzie potrzebna gdzieś tam pomoc terapeuty, bo nie wiemy, na co dziecko się natknęło i jak długo oglądało takie rzeczy, ale bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać i przed obejrzeniem takich treści i jeżeli dziecko w jakimiś sposobami dotrze, żeby też porozmawiać o tym, jak się z tym ma i wyjaśnić, czy to normalna reakcja, czy nie i dlaczego właśnie takie treści są niewłaściwe, szkodliwe i dlaczego powinno ich unikać. Pani profesor? Ja bym dodała tak, że absolutnie się zgadzam, że u małym dzieciom, takim, które jeszcze pewne rzeczy przyjmą a priori, warto założyć aplikację, ale zawsze wytłumaczyć dziecku, dlaczego to robimy. Tak, że nie jest to nasza złośliwość, że nie robimy dlatego, bo tak nam się podoba, tylko że pewne treści, które tam są jeszcze, mogą być dla niego straszne, niezrozumiałe. Natomiast nastolatek żaden nie przyjmie a priori, to w ogóle nie ma o czym mówić i to już zacznie dyskutować. Tak, każdy, kto ma nastolatka w domu, to wie, że nastolatek przeczołga swojego rodzica tam i z powrotem. Tak, tu uczymy się już, wcześniej jeżeli jemu chodzi... założy nastolatek wcześniej założy blokadę rodzicowi, tak jest. Natomiast tu uczymy się negocjować i to, co jest dla mnie kluczowe, nastolatka trzeba uczyć brać współodpowiedzialność, czyli powiedzieć mi, okej,
dobrze, nie zakładam ci blokady, bo uważam, że to nic nie da. Ale musisz wiedzieć, z czym to się łączy. Proszę Państwa, to, co dla mnie jest jeszcze bardzo ważne, przecież publikowanie nagich, półnagich zdjęć na forach internetowych, na portalach społecznościowych przez osobę, która nie wyraża na to zgody, jest karalne. To jest przez paragraf kodeksu karnego, gdzie jest pozbawienie wolności od 3 do 5 lat. I o tym też trzeba powiedzieć własnemu dziecku, a jeżeli nasze dziecko taka sytuacja by spotkała, to należy to zgłosić odpowiednim służbom. Przecież jest sposób dochodzenia, szukania, znalezienia, kto takie zdjęcia, jak daleko publikuje. Jeszcze wracając, jeżeli nastolatek usłyszy taką informację, dobrze, mam wybór, mogę to oglądać, ale muszę wziąć za to odpowiedzialność, to myślę sobie, że to jest zupełnie inna płaszczyzna rozmowy, bo z nastolatkiem już musi być dialog i trzeba go traktować jako mieć nad tym kontrolę, nie być jego partnerem, bo rodzic nie jest partnerem, rodzic jest zawsze rodzicem, ale on musi wziąć odpowiedzialność za to, co robi. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie tematu, o których rozmawiamy, tylko to dotyczy szeregu tematów, z którymi poruszamy z nastolatkiem. Jaka jest w tym wszystkim rola szkoły, zdaniem pani? Czy szkoła powinna się od tych tematów, bardzo szeroko powiem, seksualnych trzymać daleko, ponieważ dla sporej grupy osób, czy spora grupa osób uważa, że te tematy są na tyle bliskie i intymne, że tak naprawdę to tylko rodzice mają prawo o nich rozmawiać, czy też szkoła powinna tutaj też wkroczyć, nauczyciele, szkoła, program edukacji? Moim zdaniem gdzieś te tematy związane z seksualnością, z sextingiem, z różnymi zagrożeniami online, moim zdaniem to też jest rola szkoły i tematy związane z edukacją seksualną, zarówno rola rodzica, jak i rola szkoły. Pamiętajmy, że w normalnych warunkach, tak, bo teraz trochę dzieciaki do szkoły nie chodziły, w normalnych warunkach dzieci spędzają w szkole większość swojego takiego dziennego czasu, tak samo jak my w pracy. I też tak naprawdę w szkole nawiązują różne relacje, bliższe, dalsze relacje rówieśnicze. Gdy mówimy o starszych dzieciach i o nastolatkach, tam już się pojawiają związki, tam już się zaczynają takie głębsze relacje i tak naprawdę jest to niezwykle ważne, żeby dzieci z różnych stron dostawały tak naprawdę informacje, jak budować takie związki, jak funkcjonować w takich związkach, a gdy zaczepiamy o temat sextingu, pamiętajmy, że bardzo dużo tak naprawdę, gdy wypłyną zdjęcia sextingowe, to tak naprawdę największy dramat rozgrywa się w szkole, bo to najczęściej od rówieśników dziecko dostaje falę hejtu, falę jakichś nieprzyjemnych komentarzy, czy to gdzieś w szkole jest tak naprawdę naznaczane i to gdzieś wszystko dzieje się w szkole i na nim się to odbija w życiu szkolnym, dlatego jak najbardziej uważam, że szkoły powinny poruszać te tematy, powinny o nie zaczepiać, bo jest to niezwykle ważne. I tak naprawdę sexting w wielu przypadkach staje się narzędziem cyberprzemocy, o której już nieraz było mówione i który też jest ciągle gdzieś żywy ten temat, więc w mojej opinii jak najbardziej tak. Gdybyście panie miały powiedzieć w 4 punktach, no może powiedzmy w 5, co powinien robić rodzic i jak powinien zauważyć problem? Pani profesor wspomina o tym, że jak pojawia się jakakolwiek zmiana w zachowaniu dziecka, to już powinien być taki punkt, w którym nam powinna się gdzieś tam zapalić czerwona lampka. No ale to jest bardzo trudne do zdefiniowania. Nie wiem, czy da się jakoś, po prostu chciałbym zostawić po dzisiejszym naszym spotkaniu, które powoli dobiega końca, taką listę takich żelaznych punktów. Co sprawdzić, co zrobić, jak zareagować? Pani profesor. Ja po pierwsze to, ja do tego wrócę, każda zmiana w zachowaniu dziecka. Druga rzecz, ja bym wróciła do takiej kwestii, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, to jak z tym dzieckiem rozmawiać, o co zapytać.
Co jest problemem? Myślę sobie, że dobrym początkiem rozmowy z dzieckiem jest rozpoczęcie od takiej formy, że w życiu tak czasem się zdarza, że wszystkim nam, że możemy w sposób nieświadomy albo w dobrej wierze wysłać komuś czy jakąś informację, czy w jakiś sposób mało udolny próbować się skomunikować i możemy popełnić błąd. Czy tobie zdarzyło się podobnie? Czy ciebie spotkała jakaś przykrość? Czy coś takiego się stało, że wysłałeś jakąś treść, czy o tobie ktoś coś napisał w sieci? Czy tak było? Jeżeli dziecko nie będzie podejmować tego tematu, to nie naciskać, zostawić, uszanować jego niechęć do rozmowy na ten temat, ale powiedzieć mu: pamiętaj, że ja jestem z tobą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, ja jestem z tobą, jestem po twojej stronie, zawsze ci pomogę, czekam. To jest dla mnie żelazny punkt. Dziecko ma wiedzieć, że obok siebie ma pełnego, godnego zaufania dorosłego rodzica, ważną osobę, do której zawsze może się zwrócić. Następnie, jeżeli już coś takiego się wydarzy i jeżeli, to ja już o tym mówiłam, jeżeli takie zdjęcia wypłyną w sieci i jest hejt w szkole, o czym mówiła pani Anna, to myślę, że to nie jest rzecz do pozostawienia. To trzeba pójść do szkoły, porozmawiać na ten temat, powiedzieć dziecku, że wiemy o tym, że nie jest samo i razem przejdziemy przez ten trudny czas. Być może poszukać pomocy psychologa, psychoterapeuty do rozmowy na ten temat. I myślę sobie, że jeszcze jedna rzecz, to co jest bardzo ważne, zaufać temu dziecku i dać mu czas na to, i pokazać mu swoją postawą i daniem poczucia bezpieczeństwa, że jesteśmy. Pan jeszcze zapytał, czy szkoła jaka ma być rola szkoła. Ja myślę, że szkoła w swoich działaniach, chociażby na lekcjach biologii, czy na lekcjach, mówi na temat o dojrzewaniu, mówi w pewnym sensie o seksualności naszej, tak? Mówi w takim wymiarze fizjologicznym. Tylko to, co mnie się wydaje, że trochę jest tak, że rodzice czekają, że pewne rzeczy załatwi za nich szkoła. Nie. Rodzice muszą być partnerami i muszą się tutaj uzupełniać i pomagać szkole. Pani Anno, podsumowanie dzisiejszego spotkania i taka główna wiadomość dla rodziców. Co robić, kiedy nie panikować, a kiedy poprosić o pomoc? Przede wszystkim nie panikujmy i jeżeli, ja wiem, że to w pierwszej reakcji gdzieś może być bardzo trudne i my dorośli niestety gdzieś w pierwszej reakcji oceniamy dziecko, obwiniamy dziecko za to, co się stało, gdzieś tak bardzo często pada komentarz: po co żeś to zrobił, po co żeś to zrobiła i dlaczego żeś tam właził. Nie róbmy tego, unikajmy tego, spróbujmy jakoś te emocje nasze trzymać na wodzy. Ja wiem, że to może być bardzo trudne, ale tak naprawdę jak już mleko się rozleje, to już jest trochę za późno. Otoczmy dziecko przede wszystkim opieką, zadbajmy o to, żeby ono w całej tej sytuacji nie było samo i aby w miarę możliwości czuło się bezpiecznie. Przegadajmy to wszystko, co się stało, zastanówmy się, co możemy wspólnie zrobić. Dołóżmy wszelkich starań, aby treści, które wypłynęły, treści, na których jest nasze dziecko, zostały zablokowane w internecie, żeby nie krążyły nigdzie więcej. I tak naprawdę w zależności od tego, czy to dotyczy, to takie są dwa tory działania. Jeżeli to spotka dziecko w szkole, w takiej społeczności szkolnej, to wtedy porozmawiajmy też z nauczycielem, porozmawiajmy z wychowawcą, być może z psychologiem szkolnym i zastanówmy się, co teraz możemy zrobić. I tutaj bardzo ważna taka informacja,
jeżeli znamy sprawcę, jeżeli właśnie sprawcą jest były chłopak czy była dziewczyna naszego dziecka i gdzieś te zdjęcia rozpłynęły, też nasze podejście jest takie, żeby niekoniecznie zgłaszać od razu to na policję, żeby nie iść od razu tym torem takim przestępstwa i tak dalej, bo młode osoby czasami są nieświadome tego, co robią i czasami gdzieś tam zrobią komuś, myślą, że tylko po złości, a gdzieś to przybierze niestety, ale bardzo duży wymiar, więc starajmy się jakoś to wszystko załatwić w miarę spokojnie. No i oczywiście, jeżeli Państwo, mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli, ale gdybyście musieli stanąć w obliczu tak trudnej sprawy i nie wiedzielibyście, co zrobić, zachęcam do kontaktu z zespołem dyżurnet.pl, opisaniem sprawy i tak naprawdę gdzieś tam odpowiemy, podpowiemy, co zrobić, pokierujemy, czy tam udzielimy jakichś wskazówek, co zrobić jakimś iść torem. I pamiętajmy też, że dziecko nie zawsze takie zdjęcia wysyła dobrowolnie. To, że robi te zdjęcia samodzielnie, nie zawsze oznacza, że robi to dobrowolnie, bo może mieć nacisk ze strony społeczności szkolnej, od strony partnera, czy nie daj Boże może się gdzieś tam wplątać w jakąś niebezpieczną relację online i niekoniecznie to jest tak, że on te zdjęcia wysyła, bo chce, tylko czasami gdzieś tam pod wpływem kogoś innego. I ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru. Myślę, że nie trzeba być rodzicem, żeby zdawać sobie doskonale sprawę z tego, że szczególnie w tym wieku nastoletnim chłopcy bardzo różnią się od dziewczyn, od dziewczynek, od młodych kobiet. Pani Anno, jak inaczej formułować to, o czym Pani przed chwilką powiedziała, w zależności od tego, czy mamy syna czy córkę, czy rozmawiamy z podopiecznym płci żeńskiej czy męskiej? Ja myślę, że w ogóle takie rozmowy powinny się opierać przede wszystkim na rozmowach o takim poszanowaniu drugiej osoby, oparte na szacunku i do swojego ciała, i do osoby tej drugiej. Myślę, że fajnym argumentem w dwie strony działa to, czy jeżeli byś otrzymał zdjęcie od swojej dziewczyny, chłopaka, czy chciałbyś, żeby ktoś inny je oglądał, żeby bazować na takich relacjach, na uczuciach i na takim poszanowaniu drugiej osoby, poszanowaniu na godności drugiej osoby i swojej. Myślę, że mimo tego, że chłopcy i dziewczęta w tym wieku są na różnym poziomie rozwoju i mają trochę inne postrzeganie świata, myślę, że te rozmowy powinny cały czas bazować wokół tematów związanych z relacją, z poszanowaniem drugiej osoby, z poszanowaniem praw drugiej osoby, jego godności i tak dalej. I jeżeli dziecko będziemy wychowywać w takim duchu, jeżeli będziemy z nim o tym rozmawiać i podnosić gdzieś te kwestie, to myślę, że chociaż w niewielkim stopniu możemy wpłynąć na to, żeby rzeczywiście tak się nie zachowało, albo żeby zanim wyślę to zdjęcia, to żeby tam przypomniało sobie tak po prostu, że tak naprawdę krzywdzi drugą osobę i tyle. Pani profesor, w 5 słowach chce Pani coś dodać? Ja bym powiedziała, że czy inaczej rozmawiać z dziewczynkami, inaczej z chłopcami. Myślę sobie, że ponieważ ten skok biologiczny jest bardzo różny i to między płciami i u płci poszczególnych, to myślę sobie, że to, co jest dla mnie kluczowe, to szacunek wzajemny i to, żeby nie mówić i rozmawiać o intymności, żeby nie mylić poczucia bliskości z roznegliżowanym ciałem. Ja myślę, że to są dwie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Na intymność pewną, zachowania intymne i na wzajemny szacunek. Jeżeli to będzie zachowane i jeżeli będzie taki wzór z domu rodzinnego, to myślę, że będzie zdecydowanie łatwiej i dzieciom, i dorosłym. Bardzo Paniom dziękuję. I bardzo dziękuję widzom. Było nas dzisiaj naprawdę bardzo wielu. Temat jest ważny. Do tematu pewnie będziemy wracali w różnych kontekstach. Pani profesor, ja przyjmuję ten może nie tyle zarzut, ale tę uwagę. Zresztą Pani Anna tak samo. Wspominałyście Panie, że momentami gdzieś tam te wątki się nam nakładały
pornografia, sexting, seksualizacja. Ja trochę będę bronił tego, że rzeczywiście one są na tyle blisko czasami, że nie sposób opisywać zjawiska bez wspominania o tych innych, ale Tak jest. przyjmuję to, co powiedziała pani Anna, przyjmuję jako wyzwanie, że rzeczywiście o każdym z tych zjawisk można by zrobić osobne spotkanie, i godzina też by było za mało. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję Paniom. Pani profesor, Dziękujemy. doktor habilitowana nauk medycznych Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. To jest to, o co Pani prosiła, żebym w ten sposób Panią przedstawił, bo lista Pani zasług i kompetencji jest naprawdę bardzo długa. Dziękuję bardzo. I Dziękuję Pani bardzo. Anna Kwaśnik, NASK i zespół dyżurnet.pl. Potwierdzam to, co powiedziała Pani Anna. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek uwagi, nie wiecie Państwo, jak zareagować w danej chwili, naprawdę, szczególnie jeżeli dotyczy to naszych dzieci, czasami lepiej zareagować zbyt szybko, może trochę przesadzić i zwrócić się do na przykład takiego zespołu jak dyżurnet.pl, niż machnąć ręką, a później bardzo, bardzo żałować, że mleko się wydało. Dyżurnet.pl zajmuje się reagowaniem na treści nielegalne w internecie. Państwa oczywiście zachęcam do tego, żeby zerknąć na stronę Akademia Cyfrowego Rodzica.pl. To jest projekt, który funkcjonuje, który powstał dzięki współpracy z Akademią NASK i Ministerstwem Cyfryzacji. Za czas jakiś na kanale Nauka to Lubię pojawi się materiał wideo na temat sextingu. Tam znajdziecie Państwo informacje w pigułce, te, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Zachęcam Państwa do subskrypcji kanału Nauka to Lubię. Ja bardzo Państwu dziękuję. Nie przedstawiłem się na początku, więc podziękuję na końcu. Nazywam się Tomasz Rożek i bardzo się cieszę, że tylu z Państwa spędziło z nami dzisiejszy wieczór. Dobranoc i do usłyszenia, do zobaczenia.